Cześć, witajcie. Dzisiaj rozpoczęcie niestandardowe, bo muszę wam wytłumaczyć na początku zamysł materiału. Jak dobrze wiecie, zawsze gdy biorę was gdzieś, no to są to raczej miejsca trudno dostępne bądź po prostu nieucywilizowane. Tym razem jesteśmy na parkingu pod Morskim Okiem, czyli szczyt takiej górskiej turystyki w Polsce, można tak powiedzieć. I planuję dzisiaj nocleg w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów. Wybrałbym sobie jakąś trudniejszą trasę, ale godzina jest 13. Ruszam bardzo późno jak na Tatry, bardzo późno, ale po prostu inaczej się nie dało. Dlatego zaraz wchodzę do bramek, kupuję bilet, no i zapraszam na wspólną przygodę. Miałem plan, żeby zjechać tą trasą jutro, bo będę wracał tą samą drogą na snowboardzie, ale nie wiem, czy jest to legalne. Są oczywiście trasy narciarskie w Tatrzańskim Parku Narodowym, natomiast nie wiem, czy mógłbym konkretnie tym szlakiem pieszym, którym idę, bo idę do Wodogrzmotów Mickiewicza, a później wchodzę na zielony prosto na Dolinę Pięciu Stawów. Więc jeśli ktoś z was wie, to proszę o informację, bo chętnie bym sobie coś takiego połączył. Po prostu mógłbym ciągnąć deskę za sobą. Już kiedyś tak zjechałem ze Śnieżki. Chciałbym wam pokazać schronisko od środka. Będzie to mój pierwszy raz w sumie w tatrzańskim schronisku, także sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że spodoba wam się taki wyjątkowo ucywilizowany odcinek. Widoki już są wyjątkowo piękne. Także miłego oglądania. Na razie ludzi w klapkach nie widzę. Ruszajmy w drogę. Dostrzegłem już też pierwszy błąd. Nie wziąłem okularów. Nie wiem, jakim cudem. Byłem pewien, że okulary mam. Nie mam. Oczy mogą boleć. Głowa zresztą też. Zimą bez okularów przeciwsłonecznych czy gogli nie ruszajcie w góry, bo to naprawdę może się źle skończyć. Mam na szczęście buffa, który jest bardzo cienki. Będę go mógł w razie czego nałożyć na oczy. Coś przez niego będę widział. Będę kombinował. Idę jednak tak późno, że wydaje mi się, że promienie słoneczne jednak nie będą docierały w jakiejś znacznej ilości. Tak późno w góry też nie należy ruszać. Zaczyna się zielony szlak Doliny Roztoki. No i tutaj już bez raczków nie ma co wchodzić. Śnieg jest ubity, śliski. No i zielonym szlakiem Doliną Roztoki i idziemy prosto do schroniska. Tak jak mówiłem, przede mną są panowie na skiturach. Zobaczymy, jak sobie poradzą. W sumie jak efektywne są w porównaniu do zwykłego pieszego turysty. No i skoro idą na skiturach, to znaczy, że pewnie gdzieś tutaj się da zjechać. Dopytam na miejscu, bo idziemy w to samo miejsce. W drogę. Ciężko polemizować z tym, że Tatry są najpiękniejszymi górami, jakie mamy. Są przede wszystkim najwyższe i po prostu robią ogromne wrażenie w porównaniu do tych wygładzonych pagórków. No ale to też ze względu na ich wiek, bo powstały w fałdowaniu alpejskim, czyli tym najmłodszym. Wydaje mi się, że już tego raczej nie doczekam. Ale Tatry też kiedyś będą takie jak Gorce czy Bieszczady. Przypominają mi też
swoim urokiem. Takie warunki z Alaski. Obszar w Stanach Zjednoczonych jest ogromny, no i ze względu na to jest tam duża swoboda biwakowania. Można sobie jechać na Alaskę w góry i korzystać. No u nas z Tatrami jest trochę gorzej, ale jakby policzyć człowieka na kilometr kwadratowy takich wyższych gór, no to wypadamy naprawdę krucho. Ale nie ma to znaczenia. Mamy piękne schroniska. Właśnie to, na które zmierzam, czyli w Dolinie Pięciu Stawów, jest uznawane za najpiękniejsze schronisko w Polsce. Czy to prawda? Zobaczymy. Już wiele razy w Tatrach byłem, ale nigdy na noc, legalnie. Na dodatek. Krajobraz dookoła jest po prostu niesamowity. Wychodząc z takich gór, no mówię, starszych, raczej spłaszczonych w Tatry, po prostu zabiera to dech w piersiach. Wychodzimy już powoli z linii lasu, zaczną się widoki i tym samym zacznie się solidne podejście, bo teraz to ja sobie idę luźną dolinką, bez większego wysiłku, bez jakichś trudniejszych podejść. Kwestią setek metrów jest to, gdy sytuacja się zmieni, ale plus jest taki, że będzie to ostatnie podejście na trasie, takie wyciskowe na dokręcenie śruby. No ale przed podejściem zrobię sobie postój, nie zrobię takiej głupoty jak ostatnio w Gorcach, gdzie po prostu 3 godziny bez przerwy szedłem do góry, a później padłem jak mucha. Serce z każdym krokiem zaczyna bić coraz szybciej. Jednak te strome podejścia w Tatrach to jest coś niepowtarzalnego. Szczególnie gdy się ma kilkanaście kilo na plecach. Co prawda idę do schroniska z racji na ilość jedzenia, bo oczywiście muszę przycebulić, oraz na ilość sprzętu do nagrywania. Waga plecaka wzrosła diametralnie. Stwierdziłem, że nie ma co przeciągać tego postoju, chociaż się napiję teraz. Chwilę odsapnę, bo podejścia jeszcze trochę zostało, a nie ma co się katować. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Letyshops, który pozwala mi zaoszczędzić na zakupach online. Ostatnio robiłem zakupy w Decathlonie i postanowiłem skorzystać z tej opcji. Dzięki Letyshops, który jest całkowicie darmowy, odzyskałem część wydanych pieniędzy. Cały proces jest bardzo prosty. Wystarczy, że zarejestrujecie się w Letyshops lub zalogujecie na aplikacji. Wyszukujecie sklep Decathlon i klikacie aktywuj cashback. Potem zostaniecie przekierowani do Decathlonu, gdzie robicie zakupy tak jak zwykle. Po zakończeniu transakcji część kwoty zostaje zwrócona na wasze konto w Letyshops. Co więcej, cashback łączy się z promocjami, więc możecie wyhaczyć niektóre produkty w naprawdę fajnej cenie. Osobiście jestem bardzo zadowolony z tego rozwiązania, bo pozwala mi kupować potrzebne rzeczy na wyprawy, a jednocześnie odzyskiwać część wydatków. Jeśli chcecie spróbować, kliknijcie link w opisie i zarejestrujcie się w Letyshops. Zachęcam do wypróbowania tej platformy i zwiększenia swoich oszczędności. Gorąca herbata w termosie. Zimą
To podstawa. Zawsze staram się mieć chociaż pół termosu. No a taki widok po wysiłku naprawdę wiele wynagradza. No i teraz już z górki. Schronisko na horyzoncie. Dobre to było podejście, muszę przyznać. No i te góry zimą, ja się tak zachwycam, ale na żywo wygląda to po prostu niesamowicie. Pamiętajcie jednak, że za tym pięknem kryje się niebezpieczeństwo i mówię to zupełnie serio. Bez raczków ani róż. Tak naprawdę nie zaszkodziłoby, jakbym miał raki na tą trasę i jakiś szczekan nawet, bo w razie poślizgu trzeba się czymś ratować. No i piękne mamy te Tatry. Zachwycam się nimi, bo jest naprawdę czym się zachwycać. Niesamowity mają klimat. Śmieci nie ma praktycznie w ogóle. Może przykryje śnieg i wyjdą na wiosnę przybiśniegi. Widać, że ludzie trzymają tu jakąś kulturę. No oprócz sikania na szlaku. To jest trochę przesada jak dla mnie. Dosłownie na szlaku. Co chwilę są jakieś żółte plamy. Już nie mówię, że trzeba odchodzić nie wiadomo ile od szlaku, ale naprawdę chociaż przykryć to śniegiem, butem zasypać. Nie jest to nic wymagającego. Nikt jakoś strasznie nie straci na tym. Naprawdę te ślady są momentami co 50 metrów. To jest troszeczkę odpychające. Odrobina kultury nam nie zaszkodzi. A tak, słuchajcie, wygląda dron ratowniczy do poszukiwań osób w górach, które się gdzieś zatraciły. Ma kamerę termowizyjną i dużo bajerów, które mogą wam uratować życie. Zapewne ciekawi jesteście ceny, ile kosztuje łóżko w takim pokoju, no bo pokoju w schronisku się nie wynajmuje, tak to tu nie działa. Ja za jedną noc zapłaciłem 100 zł. Nie ma żadnej ulgi studenckiej niestety, przynajmniej nie widziałem nic na stronie. Ubolewam nad tym okrutnie. Buty totalnie przemoczone. Aj, nasiąknęła ta skóra. Na szczęście miałem wełniane skarpety. To jest naprawdę podstawa podstaw. Pomimo tego, że są mokre, to mi jest ciepło. Oczywiście pakowanie się do schroniska wygląda nieco inaczej niż to na biwak. Przede wszystkim główną różnicą jest to, że po prostu zabiera się klapki. No bo po co sobie katować stopy, skoro cały dzień łaziliśmy w ciasnych, niewygodnych butach. No i ręcznik, bo przydałoby się wykąpać. Cóż, tak jak mówiłem, warunki jak na mnie będą wyjątkowo dobre. No a to jest miejsce, w którym możecie wysuszyć buty. Bardzo mi się przyda. Kolejnym protipem, jaki mogę wam sprzedać, to jest to, żebyście się szli kąpać w schroniskach jak najszybciej. Bo około 19-20 to każdy się idzie kąpać. Wtedy są takie kolejki i pewnie nawet nie ma ciepłej wody. Aż szkoda stać w tej kolejce. Cóż, przegapiłem chyba zachód słońca, ale nie wydaje mi się, żeby był wcześniej jakiś niesamowicie ekscytujący. Po prostu słońce zniknęło za górami. Buty są w suszarni, dlatego nie zamierzam już dzisiaj stąd wychodzić. Nie muszę palić w piecu, to jest całkiem luksusowe i komfortowe. Nie muszę palić też ogniska, w sumie nic nie muszę. Powiedziałbym nawet, że jest trochę za ciepło w pokoju. Jak będzie tutaj 7 osób, to wydaje mi się, że będzie nawet trochę za duszno.
Mam nadzieję, że będą skłonni chociaż troszeczkę rozszczelnić okno, bo tak to będzie ciężko spać. Bardzo nie lubię takich ciepłych warunków. No cóż, a po kąpieli pójdziemy się rozejrzeć, co tam właściwie dają w tej kuchni i czy dają wrzątek za darmo. Bo praktycznie w każdym schronisku, w którym byłem, wrzątek był za darmo. Czy tutaj tak będzie? Nie byłbym tego taki pewien. Szczerze martwiłem się, że ze względu na lokalizację to schronisko jako jedyne nie będzie dawało dostępu do wrzątku. Ale jednak jest kuchnia turystyczna, także można sobie tu coś przygotować na spokojnie. Nie trzeba wydawać nie wiadomo ile kasy na obiady, chociaż ceny też nie są jakieś zawrotne. Więc może jak ktoś tam wydłubie z portfela, to zamówię. Tak jak mówiłem, warunki schroniskowe nie rozpieszczają, dlatego na kolację przygotowany dużo powiedziane, ale mam liofilizat. Z racji, że jest to porcja wegetariańska, to żeby z tego uczynić pełnoprawny posiłek, dokroję sobie kawałek kiełbasy. No i oczywiście na jednej torebce herbaty przygotowuję zarówno herbatę do picia na teraz, jak i do termosu na później. Łyżka na podorędziu. No i idę skonsumować posiłek. Szczerze jestem naprawdę zmęczony. Nie nagrywałem przez dość długi czas w sumie nic. Boli mnie głowa, jestem naprawdę zmęczony. Poprzednia noc nieprzespana. Łaziłem po górach z rana, teraz też. Także dzisiejszy dzień jest, czy był już w sumie, bardzo, bardzo obfity w różnego rodzaju wrażenia. Ale mimo wszystko postaram się dla Was trzymać poziom i nagrać jak najwięcej, pokazać Wam jak najwięcej. Wyszedłem się przewietrzyć, zobaczyć jak wygląda sytuacja z gwiazdami, bo jest to hotel o milionie gwiazd, chociaż niestety nie do końca. Nie jest tak jasno, tak ciemno jak myślałem. Zanieczyszczenie światłem jednak bije od tego Zakopanego. Tatry to nie jest niestety ogromny obszar. Oczywiście jak to w górach bywa, dostałem już propozycję spożycia trunku. Bez tego żadne wyjście w góry nie wyjdzie. No i życie schroniskowe wygląda mniej więcej tak jak widzicie. Myślałem, prawdę mówiąc, że będzie tutaj troszeczkę sztywniej, bo to jednak Tatry, ale ten klimat schroniskowy dalej jest tutaj zachowany. Niestety jednak ceny schroniskowe nie są i 100 za nockę, no to już jest koszt trochę wyższy, bo w niektórych schroniskach czy chatach studenckich ja nawet spałem za 10 zł. No i też nie nagrywam jakoś bardzo dużo ze środka, bo po prostu szanuję ludzi. Nie chcę nagrywać ich, jak dobrze się bawią. Chcę, żeby czuli się swobodnie, jednak kamera onieśmiela dużo osób. I niestety nie udało mi się namówić ratownika TOPR-u na wywiad, a szkoda, czy nawet krótką rozmowę, już nie nazywajmy tego wywiadem. Oczywiście nie będę parafrazował całej rozmowy, ale wierzcie mi, że po prostu masę informacji o samej Słowacji, o sytuacjach, które się tutaj dzieją, o tym, że ludzie latają dronami i zakłócają jakieś lądowania śmigłowców. Okołogodzinna rozmowa okazała się skarbnicą wiedzy. Oczywiście prysznic i łazienka w takich schroniskach są wspólne. Nie możecie tutaj liczyć na taką prywatność jak w hotelu, no w żadnym wypadku. Ale to jest schronisko górskie, które ma swój niepowtarzalny klimat. Ten klimat tworzą m.in. ludzie. Myślę nawet, że głównie ludzie. Dzięki temu, że nie ma tu panowania, każdy jest na ty i po prostu każdy jest swoim kumplem, każdy chce dla siebie jak najlepiej. To jest coś pięknego, takiego zaufania no nie zobaczycie nigdzie indziej. Dlatego chociaż raz polecam Wam pójść do schroniska. Jeśli jeszcze nigdy nie byliście, musicie się wybrać niekoniecznie tu, do jakiegokolwiek innego. Klimat powinien być taki sam, albo może nawet lepszy. Mi z takich obowiązków pozostało umycie zębów, no i rozłożenie śpiworu. Oczywiście w takich schroniskach śpicie z kilkoma osobami w pokoju, co najmniej. Zdarza się, że z kilkunastoma osobami w pokoju. Wtedy zaczyna się zabawa dopiero. Zawsze się trafi jakiś chrapacz. Może Wy w ogóle jesteście taką osobą. Wierzcie mi, lepiej mieć zatyczki do uszu, bądź słuchawki, najlepiej jedno i drugie, żeby móc się wyspać. Ja, prawdę mówiąc, mam problem ze spaniem, gdy ktoś chrapie mi koło ucha.
dlatego zawsze, ale to zawsze to biorę i Wam też polecam. Macie po prostu gwarancję tego, że się wyśpicie. A regeneracja w górach to podstawa. Cóż, żegnam się z Wami, do zobaczenia jutro i dobrej nocy. Życzę sobie i Wam dobrze przespanej przede wszystkim. Dzień dobry, witam z suszarni. Przyszedłem zobaczyć, jak się mają buty. No i mają się tak, że są mokre w środku. Nie aż tak jak wczoraj, ale przynajmniej wyschły skarpetki. Kolejny protip to wyjmować wkładki do butów. Też będzie łatwiej wysuszyć, zawsze sucha stopa będzie od spodu. Zostawię je tu jeszcze na chwilę. No i ruszamy na śniadanie. Widok z rana piękny, mimo tego, że przez okno coś niesamowitego. Obudzić się w takich warunkach życzę każdemu z Was. Come on. Wiesz, jak masz kilka wpływ, to dobry, teraz to się tak, tak? No bo pogoda taka średnia. Kolejnym takim mocno schroniskowym posiłkiem dla mnie jest owsianka, która jest przede wszystkim tania, niespecjalnie dobra, ale jest tania i daje jakąś tam równie tanią energię, ale to jest w sam raz na start, na początek dnia, więc nie trzeba przepłacać za jedzenie w schronisku. Nie mówię, że to jest przepłacanie od razu, aczkolwiek według mnie 3 dyszki za jajecznicę to niekoniecznie jest jakaś niska cena. I kolejnym klasykiem jest oczywiście pasztet z chlebem. Pamiętajcie też o tym, żeby brać własną pościel, bo w schronisku za to dodatkowo się płaci. Pościel, czyli śpiwór. To wystarczy. Nie, ja nagrywam filmy w ogóle. Za szarlotkę policzyli mnie 14 zł. Czy to dużo? Nie powiedziałbym. W Warszawie pewnie kosztowałaby więcej i może byłaby gorsza. A na pewno nie byłaby w takim fajnym miejscu i tak wysoko. Nie, Wiktoria. Jest dobra. I tyle. Myślę, że nie zaszkodzi przybliżyć trochę historii tego miejsca, bo od czasów pasterskich przez pierwsze schronisko, które powstało w 1876 roku, po obecny budynek ukończony w 1954 roku, region ten to jest kwintesencja tatrzańskiej turystyki schroniskowej. Budynek został zaprojektowany tak, by naturalnie wpisywał się w krajobraz, wykorzystując lokalne materiały i dbając o samą estetykę otoczenia. No i takim nieodłącznym elementem schroniska jest szarlotka pięciostawiańska, która od lat 30. XX wieku zachwyca wszystkich turystów. Receptura przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Podobnież najcięższym z grzechów jest odwiedzenie tego schroniska i nie spróbowanie szarlotki. Co więcej, mam takie szczęście, że pasek mi się rozleciał. Co gorsza, mam takie spodnie, które spadają mi z tyłka, jeśli paska nie mam. Chwilę pomyślałem, okazuje się, że da się zapiąć spodnie bez paska. Znaczy bez drugiej klamry.
No i kolejna nasza przygoda dobiega końca. Przede mną jeszcze jakieś 3 godziny drogi powrotnej. No ale już z górki i to dosłownie. Wiele osób pisze pod moimi filmami, że oj, nie dałbym rady, czy nie dałabym rady tak spać w lesie i to sam i w ogóle strach. No faktycznie nie dla wszystkich to się może sprawdzić. No jeśli dalej chcecie skosztować takich trochę dzikszych klimatów, no to oczywiście zostają chatki albo coś jeszcze bardziej komfortowego, gdzie macie dostęp do prądu, gdzie będzie ciepło, gdzie będzie jedzenie. Po prostu większy komfort. No i właśnie takimi miejscami są schroniska. Gorąco Wam polecam spróbować. Niekoniecznie tu, gdziekolwiek indziej, w jakimkolwiek schronisku. Zobaczyć, czy klimat Wam się podoba. Jest to też super opcja dla podróży z dziećmi, no bo nie oszukujmy się, nie każdy czuje się nie dość, że sam pewnie na tyle, żeby iść do lasu na noc, to jeszcze z dzieckiem. Jeśli prognozy się sprawdzą, to dzisiaj na Dolinie Pięciu Stawów będzie 11 stopni na plusie. To jest jakaś absurdalna wartość, bo mamy przecież zimę. Mamy środek zimy, a tutaj taka temperatura i przez to śnieg klei się do raczków. Raczki się zapychają, no i jest problem. Jestem już w linii drzew, no i cóż, raczej za wiele nie będę miał Wam do pokazania. Widoki się powoli kończą. Same schronisko było bardzo przyjemne, muszę przyznać. Natomiast cena była już mniej przyjemna. Czy warto? No cóż, to już zależy, na ile cenicie sobie noc spędzoną w Tatrach. Zawsze to jest jakaś baza wypadowa na dalsze rejony. Zawsze to są te 3 godziny zaoszczędzone z rana, nie musicie tam iść. Cóż, ja dziękuję za obejrzenie. Dajcie znać, czy taki nietypowy materiał się Wam podobał. Było mało gotowania, no ale to schronisko. Ja zapraszam na następne przygody. Zapraszam do linków w opisie, na media społecznościowe. No i oczywiście z całego serca dziękuję patronom. Jeśli macie ochotę, to możecie mnie również wesprzeć poprzez kupno moich produktów, moich koszulek oddychających, super szybko schnących. Naprawdę sam ich używam zawsze na wyjścia w góry i z całego serca Wam je polecam, nie dlatego, że są moje, to też, ale naprawdę są porządne i wyprodukowane w 100% w Polsce. Jeszcze raz dzięki za uwagę, no i do następnego. Trzymajcie się, cześć. Zdarza się, że z kilkunastoma. 2, 3, 4, 5, 6. Jak będzie... Muszę przyznać, że na początku delikatnie się przestraszyłem. Ja tylko sobie gadam do kamery. Mam pytanko, czy mogę nagrać jedzenie, jakie masz? Wrażenia? O Boże.
Jest bardzo dobre. Ale to szarlotka tutaj w Dolinie Pięciu Stawów w schronisku Ale bez PLK. przesady, nie zapłacimy. Dobra. A proszę śmiało, ja tylko gadam do kamery, to bez problemu. Tam... Ale się idealnie, Patryk, wpasowałeś ze mną, że mnie to